Cześć, z tej strony Bartek Śliwa, witam Was w kolejnym podcaście UWIK Talks, w którym łączymy biznes z technologią. A dzisiaj do tej mieszanki dorzucimy kwestię jakości i też jakościowego podejmowania decyzji. Naszym gościem jest Habib Moskin. Cześć Habib. Cześć, witam serdecznie. Cześć Bartek. Habibie, pytanie standardowe na początek w tym programie. Jakbyś mógł krótko przedstawić swoją drogę biznesową, jak znalazłeś się tu, gdzie jesteś i co Cię do tego miejsca doprowadziło? Kurczę, ale to chyba wszystkie te historie są takie trochę naciągane, co? Bo tak ostatecznie nie wiemy, co nas doprowadziło. Takie mam wrażenie, że to wszystko jest zbiegiem, wiesz, dużej dozy szczęścia, okoliczności, ale ta moja historia jest bardzo prosta. Ja jestem w połowie Syryjczykiem, w połowie Polakiem i w latach 90. marzyłem o tym, żeby zostać astronautą i szybko się zorientowałem, że to nie uda się z moim pochodzeniem etnicznym i latami 90. Nie, bardzo interesowałem się kosmosem i na przykład wtedy taka słynna misja Mars Climate Orbiter wpadła za wcześnie w atmosferę Marsa, spaliła się, zgubiła i zawsze mnie to intrygowało, jak to jest, że ci najlepsi tacy specjaliści z NASA, na których ja patrzyłem jak na takich półbogów, są w stanie popełnić takie proste rzeczy, proste pomyłki, które sprawiają, że to, co rozpalało w latach 90. marzenia, mam nadzieję, każdego małego chłopca, to była eksploracja Marsa. No i ta katastrofa zatrzymała tą eksplorację i długo nie myślałem o tym kosmosie, długo nie myślałem w ogóle o technologii. I na studiach prawniczych, jakieś takie sobie wybrałem, dostałem możliwość pracy z jakością, zupełnym przypadkiem. A że komputery były mi bliskie, technologia była mi bliska, ale nie chciałem wtedy iść na informatykę, bo to oznaczało podpinanie drukarek w tamtych latach, początki lat 2000. No zdecydowałem, że może to prawo, wiesz, takie, że jest na tyle ogólne, że jeszcze coś sobie wymyślę w trakcie tych studiów. I trafiłem na tą jakość, trafiłem do świata technologii i bardzo szybko się zorientowałem, że ja nie wiem, jak to robić, nie wiem, jak to testować wszystko. I potem się zorientowałem, że w sumie nie ma mi kto wytłumaczyć. I potem się zorientowałem, że my w zasadzie w tym świecie technologicznym to jesteśmy tak młodą branżą, że my nawet nie mamy pomysłu, jak ani co to w ogóle jest ta jakość. I bardzo szybko od tego testowania zacząłem się zastanawiać, skąd ta jakość się bierze, co sprawia, że ona istnieje. Zacząłem się tym trochę bardziej interesować. Przeszedłem przez bardzo duże implementacje logistyczne, gdzie pomagaliśmy z wdrożeniami magazynowymi dla takich gigantów technologicznych jak Maersk, jak Microsoft, jak Unilever, więc naprawdę na topowym poziomie. I to sprawiło, że zacząłem się interesować tą procesową częścią jakości, tą taką intrygującą częścią jakości, tą częścią, którą się ludzie interesują, jak już jest za późno zazwyczaj. No i to chyba jest taka moja ścieżka. W międzyczasie oczywiście jakaś działalność gospodarcza, pierwsza spółka, druga spółka. No i teraz TestSpring jako spółka konsultingowa, outsourcingowa, która się tą jakością zajmuje. I chciałem się pochwalić, bo trzeba się chwalić, że do tego Space Techu w końcu doszedłem. W końcu doszliśmy do branży kosmicznej, albo wróciliśmy na łono po prostu moich dziecięcych fantazji. Wróciłem właśnie z konferencji ESA Product Assurance, na której miałem okazję prezentować też nowe podejście do testowania, do jakości, do tego, co sprawia, że rakiety nie eksplodują. No i było to bardzo ciekawe przeżycie i ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę sprawiło, że się tam znalazłem. Myślę, że to są dobrzy ludzie, bardzo ryzykowne decyzje, irracjonalne zachowania i pasja. To te rzeczy. I empatia, bo jak Cię poznałem, tak miałem taką refleksję, że wydaje mi się, że zbliżasz do siebie ludzi właśnie przez swoje empatyczne podejście, a to jest w dzisiejszych czasach jednak unikatowa wartość. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, Bartek, dziękuję Ci, ale myślę, że to w ogóle chyba jest podstawa jakości, że jakość ma zrozumieć to, co chcesz osiągnąć, więc musimy faktycznie potrafić wejść w skórę projektanta, wejść w skórę biznesu, wejść w skórę osoby technicznej, żeby zrozumieć, z czym oni się mogą mierzyć, po to, żeby pomóc im zebrać dane, które pomogą im podejmować dobre decyzje. Myślę, że ta obserwacja jest bardzo ciekawa. Muszę się nad tym zastanowić. Przechodząc do tematu jakości, jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest Twoja perspektywa na brak kryteriów jakościowych z perspektywy zarządzających danym produktem bądź daną firmą, bo z mojej obserwacji wygląda, że o ile w technologii bardzo
może nie bardzo, ale jednak łatwiej sprzedaje się usługi deweloperskie, czy w ogóle zatrudnia się programistów, no to na tych QA inżynierów różnie ludzie patrzą. I jak to wygląda z Twojej perspektywy? Bardzo podoba mi się struktura w ogóle tego pytania, bo to jest coś, o czym mógłbym gadać godzinami, ale dlatego, że to ma bardzo jasne biznesowe odniesienia, bardzo policzalne i sprowadza się do pewnych miar i metryk i do kasy ostatecznie, do wydajności. I to jest ta moja i nasza perspektywa. I o ile w tym świecie techowym ta jakość jest dla nas po prostu testowaniem. Właśnie, mamy jakiegoś QA engineera, on sobie coś tam klika, no fajnie chłopaczku, ale wiesz, my tu musimy jeszcze biznes zrobić, to nam tutaj nie przeszkadzaj teraz. Natomiast to, o czym ja staram się mówić, to fakt, że jakość to jest przede wszystkim miara wydajności twojego procesu albo miara straty. Czyli to, co ważne, jakość nie równa się testowanie. Jakość nie równa się testowanie. Jakość to jest jedyne narzędzie, żeby określić, czym właściwie jest twój projekt i czy on się opłaca. I to wiemy z branż tradycyjnych, także nie jest to jakiś claim, do którego ja doszedłem, chociaż chciałbym, ale to niestety nie, to mądrzejsi ode mnie to wymyślili. I trochę jest tak, że tą jakość możemy recypować z innych tradycyjnych biznesów produkcyjnych i ona wtedy ma o wiele więcej sensu. Więc to, do czego ja staram się dążyć, no, nie tylko przez firmę, ale też na przykład przez program na uniwersytecie, te zajęcia, które prowadzimy, to nauczyć, że jakość to przede wszystkim dane, metryki, które mają ci pomóc podejmować decyzje w oparciu o dane, a nie w oparciu o intuicję, przeczucia albo sentymenty. Czyli jest to dla nas taki input też do podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych. To przede wszystkim, i teraz popatrz, jak śmiesznie to wygląda. Co mówi nam o tym, że skończyłeś projekt? Czy to jest faktura, czy to jest, wiesz, handshake jakiś? Bankructwo firmy? Bankructwo firmy. Mamy trochę doświadczenia tego niestety z sądów też. I jedynym obiektywnym dowodem, że coś zostało wykonane, są raporty z kontroli jakości. I tu nie tylko w świecie techowym, no ale wyobraź sobie automotive, samochody. Czy auto jest gotowe w momencie, w którym zjeżdża z linii produkcyjnej, czy w momencie, kiedy jesteś pewien, że ono spełnia wszystkie specyfikacje, również te bezpieczeństwa i kiedy możesz wsiąść do niego, odpalić silnik i to auto zadziała. Jaki jest, wiesz, jaki jest punkt odniesienia? No tutaj punktem odniesienia są jednak te raporty z kontroli i dane, których dostarczamy, które mówią, to jest dokładnie to, co stworzyłeś. Ciężko jest do tego inaczej podejść. Nie? Z drugiej strony patrz na efektywną kosztowność, czy kosztową efektywność projektu. Skąd wiesz, że twój projekt się opłaca? No możesz to policzyć tak, że ktoś ci przelał kasę, ty wydałeś ileś na zrobienie tego projektu i coś zostało, nie? I mówisz, to jest moja marża. Ale co ze stratą? Jak popatrzysz trochę niżej, to jakość pozwala ci określić, ile czasu, który przeznaczasz na produkcję, to jest czas zmarnowany. Czyli czas, który powinien być twoim zyskiem, ale stał się z jakiegoś powodu twoją stratą. I cała ta jakość, wszystkie te metryki, wszystkie te rzeczy, które robimy testując, zbierając dane, powinny dostarczyć tobie informacje na temat tego, gdzie ty masz te punkty zapalne. I oczywiście ciężko jest powiedzieć, czemu tak się dzieje. Ale jak masz dane, to możesz zacząć to sprawdzać, zacząć się tym interesować i w ogóle wiesz, że coś się dzieje. I myślę, że to jeszcze jest kwestia wysokich marż, które mamy tutaj u nas. Nie? Że w tej branży techowej te marże jednak jeszcze są dosyć dobre i one świetnie maskują każdą stratę. Ale jak mamy te biznesy tradycyjne, to wyobraź sobie, że na przykład masz fabrykę dżemów i co 5. słoiczek dżemu nie nadaje się do sprzedaży. Nie? To tak chłopskim rachunkiem po prostu, chłopska matematyka mi mówi, że chyba ta fabryka długo nie postoi. Nie? A to jest coś, co my robimy na co dzień w tym techu. No ja bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli na to patrzeć tradycyjnie i dostrzegli tą wartość jakości, tą biznesową, finansową, a nie tylko tą taką, tutaj ktoś znalazł jakieś bugi. Bardzo podoba mi się właśnie to połączenie jakości ze stricte takim biznesowym myśleniem, takim przedsiębiorczym. Przedsiębiorcze myślenie bardzo często sprowadza się po prostu do pieniędzy. Tak? Jeśli zamawiamy jakąś usługę, jakiś produkt, czy też mamy swoją produkcję, zależy nam na tym, żeby produkcja była szybka, efektywna kosztowo. I jak ta jakość tutaj przyspiesza nam tą naszą produkcję, jak wpływa na tą efektywność kosztową? Takim bardzo ciekawą statystyką z podręcznika inżynieryjnego NASA jest analiza kosztów projektu.
I bardzo ciekawe jest to, co oni zauważyli w tym Space Techu, że 15% budżetu przeznaczamy na design, ale design kumuluje 75% całkowitych kosztów cyklu życia tego oprogramowania, które wytwarzamy. Czyli jest to ogromna kasa. I ten budżet, no i on idzie w parze z czasem. Nie? I teraz jak sobie pomyślisz o tym, ile jesteś w stanie zaoszczędzić kasy, a więc i czasu, angażując się wcześniej w jakość, czyli w upewnienie się, że zrobisz to, co miałeś zrobić i że to spełni oczekiwania odbiorców, jest niesamowite. Mamy modele, słuchaj, jest na przykład rule of tens, takie zasada dziesiątek, że każda kolejna faza projektu będzie cię kosztowała w naprawie 10 razy więcej niż poprzednio. I to przelicza się bezpośrednio na czas. Ale żeby zupełnie pragmatycznie podejść do tematu, takie wiesz, małe sukcesy, no to możesz popatrzeć na przykład na czas dostarczania kolejnych porcji oprogramowania. On zazwyczaj jest hamowany testami, nie? W cudzysłowie hamowany, bo trzeba je wykonać. A co jeśli moglibyśmy z jednej strony zautomatyzować te testy, ale z drugiej strony wcześniej upewnić się, że to, co stworzymy, będzie na przykład w 95% wolno od defektów. I teraz jasne, można powiedzieć, słuchaj, no ale jak to potwierdzimy, nie? Trzeba to sprawdzić. No, ale mamy matematykę, mamy modele statystyczne, mamy modele szacowania ryzyka. Możemy zaprząc to wszystko, żeby stworzyć sobie odpowiednie warunki, żeby mieć pewność, że hej, matematycznie wszystko się zgadza, to może nie warto wydawać tak dużo pieniędzy na to, tamto czy siamto, nie warto tak dużo czasu tracić na pewne rzeczy, które robimy z przyzwyczajenia, bo mamy świetne podstawy do tego, żeby akurat tego nie robić. Ja przepraszam Was serdecznie, bo to jest, dla mnie to jest, z tą jakością jest tak, że ona faktycznie jest interesująca, dopóki coś, po tym jak już coś wybuchnie. Ale świetnym przykładem, słuchajcie, niech będzie Boeing. 2019 rok, druga katastrofa samolotu z powodu nowego systemu poziomowania, tak to nazwijmy, nieprzetestowanego, wdrożonego tylnymi drzwiami. I tutaj oszczędność czasu w produkcji to pewnie oszczędność przeszkolenia pilotów na nowo, wydania nowych podręczników, certyfikacji. No ale z drugiej strony 25% spadek wartości firmy, dlatego że oszczędziliśmy trochę czasu. I teraz jakby to przetłumaczyć w drugą stronę. Jeżeli wydalibyśmy ten rok dodatkowy na to, żeby upewnić się, że nasze samoloty nie będą spadać, że nasze systemy są bezpieczne, to prawdopodobnie biznesowo daje nam to dodatkowych 10 lat, 25%. No właśnie i to wszystko, o czym mówisz, wymaga takiego kulturowego podejścia, też chęci zrozumienia tego, bo sam użyłeś w pewnym momencie stwierdzenia, że w cudzysłowie testy hamują. I to jest ten przykry stereotyp, z którym niestety bardzo często się gdzieś tam spotykam. Co gorsza, testy hamują, a jeszcze nie wszystko wykrywają. Nie? Jak odmienić te postrzeganie czy to właścicieli biznesowych, czy też całych organizacji tego, że ta jakość, te testy, te procedury bezpieczeństwa, o których wspomniałeś, czy pewne regulacje nie są po to, żeby nas hamować, tylko są po to, żeby nie wywrócić się o własne sznurówki na pierwszym zakręcie. Wiesz co, ja bym po prostu dodał dalszą część tej historii. I to zazwyczaj wystarczy, bo testy hamują. Rozpędzony autobus zmierzający prostą drogą w stronę wielkiej betonowej ściany. To jest dobre. Czasem warto na chwilę się zatrzymać, bo ta pozorna strata czasu, my już wiemy to modelowo, że ona nam dodaje o wiele więcej tego czasu w późniejszym momencie. Natomiast trudno to konceptualnie zrozumieć, no bo tutaj muszę się zatrzymać, a już bym chciał dostarczyć, nie? I teraz ty mi mówisz o tym, że ja za rok to w sumie oszczędzę kilka miesięcy, a ja chcę tu i teraz zrobić coś. I myślę, że nie ma lepszego sposobu niż zbierać te dane, rozumieć je, analizować i przeliczać na kasę. Czyli wiedzieć, jakie ryzyko ile będzie kosztować. Wiedzieć, że to, że jakiegoś ryzyka nie zmityguję, nie przetestuję, nie upewnię się, że ono nie wystąpi, będzie mnie kosztować 50-100 tysięcy dolarów, a testowanie tylko 20. To są te bardzo proste rzeczy i ta zasada, do której ja bym zachęcał, żeby się kierować, to nie jest testować wszystko, testować zawsze. To nie ma sensu. Często, może to można było wyciąć albo wypipkać, ale często nie warto testować.
I to też warto pamiętać, że ten return on investment w kwestii testowania, on też istnieje. I gdybyśmy się tym kierowali, no to patrzylibyśmy na dane, robili to tam, gdzie się opłaca i wtedy chyba nie mielibyśmy takiego przekonania, że testy nas hamują, spowalniają. A gdzie się opłaca? O, to odpowiem Ci jak prawdziwy tester, to zależy. Tak. Opłaca się tam, ale jest na to prosta formuła. Słuchaj, opłaca się tam, gdzie mamy krytyczne ścieżki biznesowe. To jest to. Wszystko, co robimy, żeby realizować jakiś cel. I jak to będzie prosty przykład sklepu internetowego. Co Twoim zdaniem jest największym ryzykiem w przypadku sklepu internetowego i tworzenia sklepu internetowego? Przyciągnięcie do niego klienta, a potem nie zaopiekowanie się tym klientem już w samym sklepie. To jest bardzo fajne, ale to jest bardzo biznesowe podejście. A ja bym, robiąc krok wstecz, powiedział technologicznie, że największym ryzykiem, jak tworzymy sklep internetowy, jest to, że nie będziemy mogli w nim kupować ani sprzedawać produktów. Nie? Tak ostatecznie. No więc to, co na pewno warto przetestować i warto sprawdzać cały czas, to czy Twój sklep internetowy cały czas może sprzedawać i kupować. No i to też oznacza, że możesz tam dodawać produkty, że masz integrację z płatnościami, wszystko inne, nie? Ale podstawą jest to, że możesz to zrobić. I to jest coś, co możesz testować naprawdę dogłębnie. No ale masz, nie wiem, politykę prywatności na przykład. No tam wystarczy, że ona jest. I to jest Twój test, który wystarczy, że wykonasz. Nie? Nie ma co tam spędzać czasu, szukać literówek, patrzeć, czy grafiki się tam wyświetlają. To chyba tam nie ma aż takiego znaczenia. I no jasne, ja bym chciał mieć produkty idealne, ale są miejsca, które są o wiele mniej znaczące i są takie, które są o wiele bardziej znaczące. I być może nie powinniśmy patrzeć na to testowanie jak na coś, co możemy robić w nieskończoność, tylko patrzmy na to jak na element projektu. Wyznaczmy sobie budżet i określmy, co w ramach tego budżetu na pewno chcemy zrobić. Nie? To jest bardzo pragmatyczne, ale myślę, że to jest jedyne takie podejście, które ma biznesowo uzasadniony sens, bo inaczej trudno te testy jakoś uzasadnić, wytłumaczyć inaczej. Okej. A jak outsourcować te Twoje podejście do jakości? Bo nie jest to takie podejście, z którym bardzo często można się spotkać na rynku. Na zasadzie, drogi kolego kliencie, masz tu 2 testerów, a generalnie oni są częścią większego zespołu, no i sobie tam testują, tak? Za Twoim podejściem idzie ta cała logika biznesowa, te podejmowanie jakościowych decyzji i wydaje mi się, że to już nie jest tak powszechną praktyką rynkową, a chyba też nie spotkałem się zbyt często z kwestią outsourcingowania tego typu wiedzy. Jak Ty do tego podchodzisz? To jest chyba taki moment przełomowy, słuchaj, bo wracają do nas firmy, z którymi rozmawialiśmy dosyć dawno temu. Wracają nasi partnerzy, którzy korzystali tylko z outsourcu do tej pory i oni pytają, słuchaj, no mieliśmy jednego, drugiego test managera i nie zrobił tego, co chcieliśmy. Nie? Niektórzy poszli w offshore i też nie wyszło, wrócili. Niektórzy budowali swoje zespoły, no i stwierdzili, że jednak nie potrafią tego robić. I oni wszyscy, ich łączy jedna rzecz, jeden element. Wydaje mi się, że jak coś dobrze robisz, to fajnie, żebyś się mógł po prostu na tym skupić i to robić. A tam, gdzie nie jesteś pewien, po prostu korzystasz z wiedzy eksperckiej. I ta firma nasza, TestString, ona po prostu jest firmą ekspercką. Więc to, co my staramy się zrobić, to nie tylko dostarczyć Ci ludzi, ale zrobić też tą warstwę konsultingową. Dlatego od jakiegoś czasu już mało outsourcujemy, a bardziej pracujemy w takim konsultingowo-outsourcingowym trendzie, czyli najpierw analizujemy Twoją firmę, to jak Ty działasz, żeby zrozumieć, czym tam u Ciebie mogła być ta jakość i potem ją w jakiś sposób wytłumaczyć. To znaczy wziąć ludzi, którzy wykonają usługi, wdrożą procedury, zbiorą metryki i pokażą też Twojemu zespołowi, jak można pracować. Bo myślę, że ta kwestia jakości to nie jest kwestia złej czy dobrej woli, tylko braku wiedzy po prostu, braku umiejętności, braku doświadczenia. No i ciężko to uzyskać po prostu jakimś szkoleniem, nie? Albo mądrą książką. Praktyka jest najlepszym nauczycielem. No i ja też tak tą usługę zaprojektowałem. To znaczy powiemy Ci, co trzeba zrobić, no ale jak Ci powiemy i pójdziemy, to nic się nie zmieni. Nie? Powiemy, a potem pokażemy, pomożemy, potrzymamy za rękę, stworzymy dokumentację, tak żebyś Ty w pewnym momencie powiedział, ok, to ja już jestem gotowy, żeby to robić sam. Czyli, pozwól, że sparafrazuję, chodzi przede wszystkim o to, żeby
nie testować po prostu na zasadzie odtwarzania jakichś scenariuszy testowych i tak dalej, ale też zastanowić się, czy testujemy rzeczy właściwe, tak jak powiedziałeś, nie wszystko trzeba testować i czy właśnie te nasze testy, one mają realny przekład na biznes, na podejmowane decyzje i są też takim driverem tego naszego przedsiębiorstwa. Za darmo, uwaga, za darmo zdradzę jeden z elementów tego naszego procesu konsultingowego i powiem Ci jedno pytanie, które jest podstawą do zrobienia jakiegokolwiek dalszego kroku. To jest bardzo proste pytanie. Czym u Was w firmie jest jakość? No i w zasadzie jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie, bo ono musi się sprowadzać do konkretnych, mierzalnych rzeczy. I to jest punkt startowy. I teraz ta jakość to może być na przykład lepszy stosunek developmentu do poprawy defektów, nie? Czyli większa efektywność pracy. To może być mniejsza ilość negatywnych opinii na Google Shopie. To może być szybszy response time, jeżeli chodzi o bugi zgłoszone przez klientów. To wszystko da się opisać i potem pod to układamy cały ten nasz dział jakości, który zbiera dane na ten temat, analizuje, testuje, tak żeby Twój dział wytwórczy, ten dział developmentu mógł podejmować odpowiednie decyzje. I słuchaj, magia się dzieje, jak pokażesz ludziom dane, takie graficzne dane, bo nagle Ty rozumiesz, gdzie Ty jesteś osadzony w tym projekcie. Nagle ten deweloper, o którym możesz mówić jak chcesz źle, to nagle on rozumie, hej, to nie jest tylko to, że ja tutaj muszę zrobić kod, ale ja widzę, jak ta nasza praca wpływa na całość tej organizacji i rozumiem teraz, dlaczego zrobienie tych kilku kroków wcześniej jest ważne. Wcześniej nie rozumiałem, więc nie robiłem, a teraz rozumiem. Więc fundamentalnie chodzi o to, że musimy sobie powiedzieć, czym jest jakość. Czyli innymi słowami, żeby to miało więcej sensu, jak my mierzymy wydajność naszej organizacji, jak mierzymy wydajność naszych procesów. Bo jasne, można powiedzieć, mam OKR-y, mam jakieś KPI-e, tylko jak Ty je łączysz ze swoim procesem produkcyjnym. Mamy OKR-y sprzedażowe, ale jak to się łączy z tym, że Ty coś musisz wytworzyć? Czy to jako firma, która ma jakiś swój produkt cyfrowy, czy jako firma, która tworzy zespoły produktowe, czy wytwarza dla kogoś innego, czy outsourcuje, tam wszędzie ucieka nam kasa realna. I możemy to zmierzyć, powinniśmy to zmierzyć i zmienić. A ten pomiar nazywa się jakość. Czyli rozumiem, że w Waszym procesie ustalacie sobie wspólne zrozumienie, czym jest jakość. Pewnie idealnie by było, gdyby klient wiedział już, czym jest ta jakość, ale zakładam, że tak jak powiedziałeś, jest to bardzo często trudne pytanie i chyba nie każdy sobie zadaje właśnie tego typu pytanie. Gdy już macie odpowiedź i wspólne zrozumienie, czym jest ta jakość, rozumiem, że następuje ustalenie jakiegoś kontraktu. Co dalej z tym możemy zrobić, tak? Wiesz co, to jest dosyć, trochę się czuję, jakbym robił promocję swojej usługi, ale myślę, że to jest coś, co można zaimplementować ogólnie jako podejście do pracy też wewnętrznej z procesami, z jakością. My się staramy zawsze ustalać cele, ale te cele ustalamy pod ryzyka. To znaczy, jeżeli wiesz, co jest Twoją jakością, no to możesz powiedzieć, co jest najbardziej ryzykowne dla Ciebie, że jak pójdzie źle, to będzie źle. Nie? Czyli gdzie jest największe prawdopodobieństwo i największy wpływ na Twoją organizację czy produkt. Jak sobie te ryzyka ustalisz, to możesz ustalić cele, które sprawią, że te ryzyka się zmniejszą. I teraz, żeby to tak bardziej konkretnie opowiedzieć. No jeżeli moim ryzykiem jest to, że mam dużą rotację w firmie, to tak naprawdę to ryzyko to jest długi poziom wejścia, niski zwrot z inwestycji, z angażowania, to tutaj cel byłby pewnie dosyć prosty i wcale nie brzmiałby zmniejszyć rotację. To jest trudne, nie jesteś w stanie kontrolować ludzi. Ale to, co jesteś w stanie zrobić szybko, to pewnie polepszyć swój onboarding i offboarding. A to są kluczowe procesy, których często nie mamy. Nie? I to jest śmieszne, że firma, która się nazywa TestSpring, nagle przyjdzie i powie Ci, słuchaj, no my Ci pomożemy zrobić Twój proces onboardingu i offboardingu. No a jak to się ma do bugów? No, ostatecznie ma się bardzo, bardzo, bardzo mocno, no bo jak ktoś się onboarduje przez 3 tygodnie albo 3 miesiące, potem się offboarduje i zostawia bardzo dużo luk informacyjnych, no to ktoś tam musi wejść w to, przeskrolować, nauczyć się. To jest cały czas realna strata, która ostatecznie wpływa na niską jakość, którą możemy rozumieć jako dużą ilość bugów, ale też strata finansowa, czasowa. Więc
jakość, ryzyka, cele i potem usługi, które te cele, czy czynności, które te cele zredukują. Bardzo takie, no myślę, pragmatyczne podejście i ograniczone czasem. To znaczy zawsze trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie, no jak pracujemy na przykład z tym onboardingiem, dajmy sobie na to 3 miesiące. Nie mówmy, zróbmy onboarding. Bo to się nigdy nie wydarzy, zawsze będzie coś ważniejszego. Nie? Dajmy sobie jakiś konkretny czas na to, żeby osiągnąć realne wyniki i umówmy się, jak zmierzymy, czy ten onboarding teraz trwa krócej. Nie? Bo to, że on fizycznie trwa krócej, nie znaczy, że osiągnęliśmy jakieś cele. No musimy mieć jakiś na przykład test wiedzy i porównać sobie, ok, przed tą naszą zmianą ludzie odpowiadali na 80% pytań, nie? Po onboardingu. Po naszej zmianie odpowiadają na 75%. Czy to jest akceptowalne dalej? Oszczędziliśmy 2 miesiące, ale 5% wiedzy nam uciekło. Nie? Więc to są takie bardzo takie matematyczne rzeczy, na które trzeba się ustalić. I to jest tam ta kwintesencja, czyli zróbmy z jakości coś bardzo jasnego i określonego. Nie dajcie się nabrać, jak ktoś mówi, nie, potrzebujemy, żeby to było bardziej jakościowe. Zawsze trzeba zapytać, co to znaczy bardziej jakościowe w tym wypadku. No bo co to znaczy bardziej jakościowy design albo bardziej jakościowy onboarding. Nie? Tak, podoba mi się, że cały czas odwołujesz się do metryk, bo niestety w tym pędzie bardzo często my jako ludzie mamy tendencję do niekorzystania z tych metryk i też rezonuje ze mną ten przykład, który podałeś, czyli onboarding, offboarding, bo przez podobny case przechodziłem niecałe 2 miesiące temu, gdzie onboarding nowego dewelopera trwał, uwaga, 6 miesięcy. No, także nie jest to, wydaje mi się, taki rynkowo odosobniony przykład i faktycznie znowu ta jakość tutaj odwołuje się do zrozumienia, gdzie ten problem leży, bo w twoim case'ie to było jedno miejsce, w moim case'ie na przykład był to problem tego, że biznes nie gada z IT. No i trudno oczekiwać, że biznes dostanie to, czego oczekuje, jeśli nie komunikuje się z tym IT, a wobec IT są te oczekiwania. Bardzo ciekawego miejsca dotknąłeś, bo nie ma receptur, nie? Jak ktoś ci mówi, że ma recepturę na to, jak zrobić coś, to prawdopodobnie jest nieprawda. Bo standardy, one się sprawdzają w konkretnych aplikacjach. Nie? Ten best practices to są rzeczy, które ktoś zrobił i mu wyszło akurat tam, w tamtym przypadku, ale są zasady. I poziom zasad jest idealny do tego, żeby się nim posługiwać. Nie? Bo jak powiemy, że musisz zdefiniować swoją jakość, no to będzie zawsze prawda. Ale jak powiemy, jak masz ją zdefiniować, no to już nie każdorazowo, nie? Bo każdy biznes jest inny. Więc tak jak fajnie powiedziałeś o tym onboardingu, że tutaj przyczyna była zupełnie gdzie indziej. Gdybym ja użył jakiegoś złotego standardu, to mógłbym nawet tej przyczyny nie zauważyć. Ale Dokładnie. jak użyję zasady, to wtedy powiem sobie, ok, dobra, to teraz jak ta konkretna zasada w tym konkretnym przypadku ma działać. I to jest ten największy fan. I tu znowu wychodzi nasza jakaś ludzka przywara, że lubimy jednak te właśnie best practices, się fajnie sprzedaje, tak? To prawda. Nie wiem, jakieś rutyny poranne, które zacznie dzisiaj je wdrażać, skończysz tą rutynę poranną jutro o 18, tak? Ale po prostu będziesz jak młody Bóg, nie? Dla jednej osoby to zadziała, dla drugiej nie. Też jeśli my jesteśmy różni jako ludzie, no to co dopiero organizacje, które zrzeszają większą ilość ludzi. Tym bardziej nawet pozornie te same organizacje, one mogą na tej niskiej bazie funkcjonować zupełnie inaczej. I to też, ja już mam z tym doświadczenie. Kilka błędów we wczesnej karierze popełniłem, takich, że założyłem, że skoro kiedyś coś zadziałało, to teraz zadziała. No ale teraz rozumiem, że to jest błąd zakotwiczenia po prostu i na to trzeba uważać, że każda sytuacja zawsze powinna być traktowana jako nowa, przynajmniej na etapie analizy. Nie? Mam jedno pytanie zaczepne. W dobie wszystkich zmian technologicznych i szumnie powtarzanego przez wszystkich AI, czy zgodzisz się z tezą, że dziś albo w najbliższym czasie taki sztandarowy tester, o którym myślimy, będzie zastępowalny przez dewelopera z kawałkiem narzędzia AI-owego? Kurczę, mi się tylko nie podoba ta kwestia tego dewelopera, bo jeżeli ty będziesz w stanie zastąpić testera, to ja bym marzył o tym, żebyś wcześniej zastąpił tego dewelopera, bo ten testing jest szerszy, on jest bardziej abstrakcyjny wbrew pozorom. Nie? Development jest bardzo fajny, dlatego że on jest bardzo konkretnie matematyczny, algorytmiczny, bardzo rozsądny. Po prostu
w większości deterministyczny. Okej, no mamy jądro kernel Linuxa jest niedeterministyczny. Ja się ostatnio o tym dowiedziałem. Bardzo ciekawy case rozważany na konferencji. No ale generalnie nasz soft albo robi, że coś się włączy, albo coś się nie włączy. Nie? Jak to wykonasz milion razy, zawsze albo się włączy, albo nie włączy. Nie? Więc myślę, że może tego dewelopera najpierw trzeba było zautomatyzować. Czyli w drugą stronę. A potem się zastanawiać nad testerem. I teraz pewnie są pewne elementy, które nawet trzeba by było zautomatyzować. Ja to trochę widzę, słuchaj, tak, jak popatrzysz na ten automotive i na case Detroit. Kiedyś pracownik fabryki samochodów mógł mieć dom na przedmieściach, utrzymać rodzinę i mieć 2 samochody, nie? No i to było fajne życie, ale czujesz podskórnie, że coś chyba jest nie tak, nie? Że to jest za dużo. No i zaczęła się robotyzacja, tak? I teraz nie jest tak dobrze pracować w fabryce samochodów, ale samochód może mieć każdy. I myślę, że to jest ta największa zmiana, która się będzie dokonywać. To znaczy koszt naszych usług powinien zmaleć, bo to jest, to jest trochę absurdalne, nie? Że jak mam sklep spożywczy i chciałbym jakąkolwiek usługę cyfrową, no to powinienem zacząć w ogóle od 15 000 wzwyż, nie? W ogóle rozmowy. Więc myślę, że to, co się dzieje z AI-em, to jest tylko to, co się dzieje tradycyjnie z każdym biznesem. To znaczy on się musi automatyzować, robotyzować. I to jest chyba takie prawidło ekonomiczne, które się po prostu dzieje. Nie wiem, to jest tylko założenie, nie chciałbym tego sprzedawać jako fakt, no ale wydaje mi się, że to jest taki naturalny proces, który się musiał wydarzyć, a on się tak wydarzył po prostu przez tego AI, a równie dobrze mógł przez cokolwiek innego. I to chyba ten nasz biznes trochę udojrzali, sprawi, że przestaniemy być manufakturami, a staniemy się fabrykami. Nie? I to jest okej. I teraz co z tą jakością? Ja myślę, że tutaj mam taką tezę, że ta jakość będzie dalej potrzebna, ale w trochę innych, ważniejszych miejscach. Że taki tradycyjny tester, to może dobrze, żeby on nawet nie tracił czasu na te rzeczy, które do tej pory musiał testować. Nie? No bo po co tester ma sprawdzać, czy jakiś link działa, czy wiesz, coś się wyświetla tak, jak się miało wyświetlać. No mamy design, mamy computer vision, możemy sobie to porównać automatycznie. No ten człowiek nawet będzie szczęśliwszy, jak nie będzie musiał tego robić. Nie? Natomiast weźmy tą jakość tam, gdzie ona się powinna znaleźć. To znaczy uczmy tych ludzi metryk, uczmy tych ludzi określać, czym akurat jest jakość i róbmy to zanim zaczniemy development, żeby się dowiedzieć, co my musimy zrobić, co da największą wartość. I to jest ta wartość tej jakości, że ona się chyba faktycznie cofnie trochę wcześniej, będzie ta idea shift left będzie o wiele łatwiejsza i tam to będziemy robić. A druga rzecz to myślę, że ostatecznie bezpieczeństwo tych rozwiązań, że człowiek zawsze będzie musiał w pewnych miejscach nadzorować bezpieczeństwo i pewność tego, że ten AI będzie działał prawidłowo. I to jest hot topic w ogóle w tej branży space techowej, bo tam nie mamy żadnych standardów jeszcze ECSS na przykład, które mówiłyby o tym, jak kwalifikować do lotu, czyli jak powiedzieć, że ten kawałek kodu może lecieć w kosmos, jeżeli został napisany przez AI na przykład, albo jeżeli design został wspierany przez AI. Nie ma tych regulacji. I duża część tej konferencji, na której byłem, była poświęcona właśnie temu, tej kwestii, nawet nie temu, jak używać AI, bo tam wszyscy już wiemy, tylko czy to jest bezpieczne, jak to kontrolować, jak to testować. No i tam na ten moment koncept jest prosty, że możemy tego używać ile chcemy, ale ostatecznie wyniki pracy musi zatwierdzać człowiek. I konkluzja z perspektywy testowej na przykład i zbierania dokumentacji była właśnie taka, że uczmy tych testerów, jak pracować z AI, jak te modele są stworzone, jakie one defekty, błędy, pomyłki mogą popełniać i uczmy ich akceptować ten efekt pracy z jednej strony, a z drugiej strony uczmy ich, jak przygotowywać te modele, jak przygotowywać te toole, których będziemy używali, do tego, żeby tą pracę ułatwić, ale w bezpieczny sposób, z tym bezpieczeństwem w tle. Myślę, że to jest jakiś taki... Przepraszam, to tak... Słuchajcie, miałem nadzieję, że to 2 minuty będzie trwała ta odpowiedź. Chciałbym się odnieść do pierwszej części tej odpowiedzi, bo zastanawia mnie te wdrażanie podejścia do jakości, o którym mówisz, wymaga zaadaptowania do kultury danej organizacji. Czyli to implikuje nam, że musi to też trafić na podatny grunt. Podajesz przykład, że niekoniecznie człowiek będzie chciał porównywać, czy design zgadza się z tym, co deweloper wytworzył.
No właśnie. I teraz, żeby to trafiło na podatny grunt, to mówiąc poprawnie polityczne, musimy mieć tam kumate osoby w swojej organizacji, które też w ten sposób jakościowy myślą. I one będą rozumiały ten koncept. Co z tymi ludźmi, którzy jednak lubią tą robotę i tu popatrzę na jeden obrazek, sprawdzę z drugim obrazkiem i zobaczę, czy są różnice. Nie? No bo tacy ludzie też są i jednak wynika to też z pewnej umiejętności pojmowania pewnych abstrakcyjnych czynników. Wiesz, a co ty byś, Bartek, zrobił, jakbyś miał maszynę, która pracuje 4 razy wolniej i maszynę, która pracuje 10 razy szybciej? Wiadomo, że wziąłbym maszynę, która pracuje 10 razy szybciej. I teraz, no okej, no i tu masz jeszcze element tego, czy lubisz tą maszynę, nie? Ładnie z tego wybrnąłeś. Nie chciałbym tego spłaszczać tylko do efektywności, bo to sobie bardzo cenię w europejskim biznesie, że on mierzy wartość finansową, no ale my tu jeszcze jednak tą wartość taką ludzką interakcji bardzo wysoko wyceniamy. I to jest fajne. To nie jest popularne na całym świecie. To jest, myślę, że taka wyjątkowa część tego rynku europejskiego i jest wbrew pozorom dużą wartością. Słuchajcie, warto sobie to zaobserwować, bo jak pracujemy z rynkiem amerykańskim, to wygląda trochę inaczej. Nie? I pewnie też jak ktoś pracował, to widzi, że jednak tam podejście do biznesu jest zupełnie inne i ono wcale nie stawia tak wysoko tego człowieka jako jednostki. Kultura organizacyjna jest ważna, ale dlatego, że ona wspiera biznes i osiąganie biznesowych wartości. Nie? W Europie jest trochę inaczej, więc pewnie ciężko, chciałbym odpowiedzieć, zwolnić. No, chciałbym tak powiedzieć, ale ja bardzo szanuję wpływ jednostek na cały zespół i czasem jak zwolnisz tego jednego człowieka, który tam siedzi, przesuwa i nie jest efektywny w tej konkretnej pracy, być może on ci dawał wartość zupełnie gdzie indziej, więc tutaj bardzo ostrożnie warto podchodzić do zespołów, szczególnie takich, które mamy już bardzo długo u siebie. Takich, które pracowały ze sobą, znają się, bo wartością jest wtedy cały zespół. Nie? Jest bardzo fajny i wartościowy komunikat, bo często, a może nie często, ale niektórzy zarządzający na pewno mają taką tendencję do patrzenia na tabelki, na efektywność kosztową, na efektywność szybkości dostarczania danej usługi czy produktu i gubi się gdzieś tu ten człowiek, nie? A potem dochodzimy do momentu, w którym pożegnaliśmy się z danym człowiekiem, no bo tak jak powiedziałeś, jest 10 razy szybsza maszyna, która nie choruje, ZUS-u nie trzeba płacić. Same plusy. Na papierze się wszystko zgadza, tak. Ale tego człowieka zaczyna brakować w organizacji i nagle ta organizacja zaczyna mocno utykać. Nie? I bardzo fajnie pokazuje te twoje spostrzeżenia to, że sam arkusz kalkulacyjny nam tutaj nie wystarczy. Musimy jednak patrzeć na ten czynnik ludzki i musimy być blisko tych ludzi. Co dzisiaj w dobie pracy zdalnej jest trudne. Bardzo trudne i to jest chyba taka kolejna rzecz, że ten AI i praca zdalna straszną jakąś psychozę wprowadziło w naszym społeczeństwie. To naprawdę widać po ludziach, że jacyś tacy jesteśmy rozdygotani. No ale jest takie ciekawsze pytanie, czy dałoby się to zmierzyć, słuchaj? Czy może jest jakaś metryka, która może mierzyć człowieczeństwo? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten wpływ jednostki na team, słuchajcie, czymś, co naprawdę warto to mierzyć, to jest element Scruma, który może często jest pomijany i ten Scrum też jest taki, każdy niby wie, ale nikt tak naprawdę nie próbował wdrożyć. Ale jakby tak popatrzeć na tego Scruma, to on mierzy na przykład team velocity. On sprawdza, jak wydajny jest twój zespół. I on tego nie tylko mierzy po to, żeby zobaczyć, ile ty w stanie jesteś, w cyklu produkcyjnym zrobić, w iteracji, w sprincie, ale dzięki temu możesz sprawdzić, jak wpływają zmiany teamu na ogólną wydajność tego teamu, nie? Czyli ujmuje w jakiś sposób ten taki element interakcji tego zespołu jako całości. To jest też coś, co wiemy z tradycyjnego biznesu, że to nie jest tak, że ta maszyna jest wolniejsza, zmienię na szybszą, to moja fabryka będzie szybciej produkować. No nie, jesteś limitowany najwolniejszą częścią całej konstrukcji, nie? To jest teoria ograniczeń na przykład, tutaj wchodzi w grę. I to jest ciekawe, że tutaj możesz zmienić element, mieć lepszego dewelopera zamiast gorszego w twoim odczuciu, no i nagle się tym sypie, nie? Coś było tam więcej. Więc myślę, że to jest takie wypaczające, że te wszystkie pytania, które my rozważamy, one używają złych metryk. One są zakorzenione w innym punkcie myślenia,
używają innej technologii, która nie przystaje i próbują wyciągnąć wnioski, o których jeszcze nie wiemy, jakie będą miały skutki. Nie? I teraz jesteśmy w obszarze nowości i chaosu, a podejmujemy decyzję, jakby to był obszar prosty i określony, w którym deterministyczny. Nie? Patrz, jak niebezpiecznie. Odjechana wizja. To mnie przeraża. Ale no. powiem Ci, że Twoje pytanie o tym, jak zmierzyć człowieczeństwo, będzie czymś, co będzie do mnie wracać w następnych dniach na pewno. Habib, na zakończenie zawsze mam to samo pytanie dla gościa. Co ostatnio Cię zainspirowało? Może to być spotkanie, może to być przeżycie, film, książka. Trochę monotematycznie, ale nie zawsze ten kosmos jarał, wiesz? I bardzo, bardzo inspirujące było to wydarzenie organizowane przez ESA, ten Product Assurance. Bo nagle się okazało, że było 200 osób, dla których ta jakość była interesująca, zanim coś się stało. Nie? I to byli ludzie, którzy są absolutnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Byli ludzie, którzy traktowali to bardzo precyzyjnie, bardzo, z takim wielkim szacunkiem. Bo w tym space'ie ta jakość oznacza bezpieczeństwo, a w space'ie jest jedna zasada, safety first, najpierw bezpieczeństwo. I inspirujące było, jak te wielkie idee i marzenia o podboju tych nowych przestrzeni kosmicznych, że jak one zostają, jak one promieniują na dół, jak każdy człowiek rozumie, że od jego pracy zależy powodzenie projektu tak abstrakcyjnie wielkiego, że jesteśmy tam tylko mrówkami, nie? Z jednej strony, ale każdy rozumie, że to, że wstanę rano, to, że wypiję tą kawę, siądę i dam kolejny dzień dobrej roboty, może pomoże tej stacji orbitalnej, która będzie latać wokół Księżyca i pozwoli nam przejść do kolonizacji dalszych planet Układu Słonecznego, a może kiedyś wyjść dalej. Projekt się nazywa Gateway, tak w ogóle jest, niedługo powinien już startować. To było inspirujące, zobaczyć tylu ludzi, którzy mieli tą świadomość, jak bardzo ważni są w tej ogromnej układance. Było super. To jest bardzo inspirujące, bo zakładam, że podobnie Ty, jak i ja, bardzo często spotykamy się z problemem, kiedy mamy zespół, coś dostarczający, ale niekoniecznie rozumieją po co, jak to od nich zależy, jaki mają na to wpływ. Czasem po prostu brakuje tego zrozumienia, gdzie ja jako człowiek jestem w tym większym celu, którym na Twoim przykładzie jest jakiś projekt kosmiczny, tak? Kurczę, no jest to takie... To jest, wiesz, już trochę metafizyka, ale ona jest bardzo ważna, bo można powiedzieć, że wiesz, czy ja, czy ty jesteśmy wyjątkowi, nie? Tak jak 8 miliardów innych ludzi. I to tak, tylko że jest coś wyjątkowego w tym, że dzisiaj gadamy, że ja zaraz wyjadę, pojadę gdzieś, nie wiem, może kogoś stuknę na parkingu, może przez to on gdzieś indziej trafi. No jest ten efekt motyla. I faktycznie często nie doceniamy, jakie wielkie znaczenie ma to, co my robimy codziennie, może się wydawać absurdalnie bzdurne. Nie? To, że się uśmiechniemy do kogoś na ulicy, a może on dzięki temu będzie miał fantastyczny dzień, wymyśli startup leczący raka. Nie? Kto wie. Więc ja się tego uczę doceniać. Wychodzę z tego pragmatyzmu danych, którego uczy mnie jakość i często patrzę na tą drugą część tej jakości, że to jest w sumie taka idea i koncept, który mówi codziennie bądź chociaż troszkę lepszy i sobie to jakoś zmierz. Super, super. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. A Wam również dziękuję za słuchanie, oglądanie. To był Juvik Talks i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.